Seria Might and Magic to jedna z najstarszych i najbardziej kultowych marek w świecie RPG, która na przełomie lat 80. i 90. definiowała, czym jest komputerowa gra fabularna. W tym filmie opowiemy Wam o początkach magii i miecza i pokażemy, jak z małego projektu jednego człowieka narodziła się legenda gamingu. My jesteśmy Przemo i Cybik z kanału No Nie i zapraszamy. W 1986 roku John Van Callaghan, dosłownie gość w garażu, postanowił zrobić właśnie RPG. I tak narodziło się Might and Magic Book 1 The Secret of Inner Sanctum. Na pierwszy rzut oka klasyka. Drużyna bohaterów, lochy, walka w turach, ale to, co wyróżniało tę grę, to skala. Świat był gigantyczny, pełen miast podziemi i sekretów. A żeby coś znaleźć, trzeba było robić mapy na kartce. Żadnego GPS-a, żadnych podpowiedzi. Fabuła brzmi jak fantazy. Ratujesz krainę Warn i szukasz tytułowego Inner Sanctum. Ale plot twist to wcale nie jest magiczna kraina, tylko kosmiczny statek. Już w pierwszej części seria mieszała smoki z technologią sci-fi. Might and Magic 1 było piekielnie trudne. Często wchodziłeś do lochu, a tam potwór kasował ci całą drużynę jednym ciosem. Ale to właśnie dawało satysfakcję. Każdy krok naprzód czuł się jak prawdziwe zwycięstwo. Gra odniosła sukces i dała początek jednej z największych sag RPG w historii. A wszystko zaczęło się od gościa, który pisał kod sam w garażu. W 1988 roku John Cunningham wraca z drugą odsłoną Might and Magic 2 Gaze to Another World. Pierwsza gra była już ogromna, ale tym razem postanowił pójść na całość. Więcej klas, więcej czarów, większy świat i jeszcze więcej szalonych pomysłów i bajerów. Od początku czuć różnicę. Świat Kron jest ogromny. Setki lokacji, kilkadziesiąt lochów, miasta pełne NPC-ów z dziwnymi zagadkami. Już nie tylko fantazy, bo obok smoków i rycerzy pojawiają się roboty, statki kosmiczne i podróże w czasie. Tak, w 1988 roku możesz przenieść się w przeszłość i walczyć z komputerami sterującymi światem. Brzmi jak mix Dungeons & Dragons z Terminatorami. Rozgrywka dalej klasyczny dungeon crawler z pierwszej osoby, ale dużo bardziej rozbudowany. Masz 9 klas postaci, od rycerzy i kapłanów po barbarzyńców, złodziei i ninja. Do tego ponad 100 czarów. Level cap w jedynce był wysoki, ale tutaj bohater mógł bić ponad 200 poziomów. Złoto i doświadczenie sypało się w takim tempie, że drużyny szybko rosły w sile, o ile przeżyła pierwsze godziny, bo gra dalej była kosmicznie trudna. Nowością był też takie rzeczy jak automatyczne przenoszenie się drużyny w czasie. Nagle twoi bohaterowie są starzy, więc trzeba iść do świątyni i odmłodzić ich za złoto. System banków i odsetek, a nawet możliwość zmiany klas postaci. Fabuła? Znowu prosta, ale z twistem. Jesteś w świecie Kron i próbujesz pokonać złego Sheltema, tego samego, który pojawił się już w jedynce. Ale tym razem historia idzie dużo dalej. Okazuje się, że to wszystko jest częścią większego uniwersum sci-fi. I to sprawiało, że Might and Magic 2 było wyjątkowe. Dało się poczuć, że to jest coś więcej niż zwykłe odkrywanie świata. To okazywało się, że to nie był tylko zwykły loch, ale cały wszechświat z technologią z różnych zakątków galaktyki. Odbiór? Gra zebrała świetne recenzje i stała się jednym z najważniejszych RPGów końcówki lat 80. obok Ultimy i Wizardy. Fani uwielbiali ogromną skalę, absurdalny poziom trudności i totalnie zakręcone pomysły. Dziś Might and Magic 2 to klasyka, która pokazała, że seria nie boi się eksperymentów, a Van Cunningham już wtedy budował fundamenty po coś większego. Sagę, która miała eksplodować w kolejnych częściach. W 1991 wychodzi Might and Magic 3 Isles of Terra. I to już był przeskok generacyjny. Pierwsze dwie części to klasyczne RPG z końcówki lat 80., ale tutaj wszystko wyglądało i brzmiało inaczej. Kolorowa grafika VGA, muzyka Adlib, animacje potworów, nagle gra ożyła i naprawdę czuło się, że to nowa epoka RPG. Akcja tym razem przenosi nas na planetę Terra. Znowu pojawia się Sheltem, tajemniczy antagonista z poprzednich części, który wciąż knuje, żeby zniszczyć światy starożytne. Nasza drużyna, 6 bohaterów, musi go powstrzymać, a po drodze odkrywa coraz więcej o uniwersum, gdzie fantasy spotyka się z kosmosem i technologią. Rozgrywka, klasyczny dungeon crawler w pierwszej osobie, ale dużo bardziej przystępny niż wcześniej. Might and Magic 1 i Might and Magic 2 często gubiłeś się bez map. Tutaj po raz pierwszy pojawił się wbudowany system automapowania, rewolucja dla graczy, którzy nie chcieli rysować wszystkiego na kartce. Świat gry był też bardziej kolorowy i zróżnicowany. Plaże, pustynie, dżungle, lodowe krainy, a nie tylko mroczne lochy i miasta. Drużyna mogła składać się z różnych klas i ras, a wybór naprawdę miał znaczenie. System czarów został rozbudowany, walka bardziej dynamiczna, a levelowanie postaci dawało ogromną satysfakcję. Dodano też sporo interakcji ze światem, NPC mieli swoje osobowości, a zadania często miały kilka możliwych rozwiązań. I tu zaczyna się prawdziwa saga. Isles of Terra mocniej łączyło historię w całość. Pokazywało, że wszystkie światy Might and Magic to nie osobne krainy fantazy, tylko fragmenty większego uniwersum stworzonego przez starożytnych. Gracze zaczynali odkrywać, że to, co wygląda jak magia i smoki, tak naprawdę kryje w sobie elementy kosmicznej technologii. Odbiór kapitalny.
Recenzenci zachwycali się grafiką, muzyką i ogromnym światem. To był skok jakościowy, który postawił Might and Magic obok takich hitów jak Ultima 6 czy Eye of the Beholder. Dla wielu fanów właśnie od trójki zaczęła się prawdziwa miłość do serii, bo to była gra bardziej przystępna, a jednocześnie pełna tajemnic i wyzwań. Dziś Isles of Terra jest uważane za jedną z najlepszych części klasycznego Might and Magic. Tytuł, który otworzył serię na szersze grono odbiorców i przygotował grunt pod kolejne, większe odsłony. Zatrzymamy się na chwilę, by nadmienić tutaj coś ważnego. Większość ludzi kojarzy Might and Magic z czarami, smokami i rycerzami, a prawda jest taka, że w tle zawsze to było uniwersum sci-fi. Od samego początku John Van Kamen planował, że świat Might and Magic to niezwykła kraina fantazy. W jedynce gracz myśli, że eksploruje klasyczną krainę Varn, a w końcu okazuje się, że to gigantyczny statek kosmiczny. W dwójce trafiasz na świat Kron, a tam roboty, komputery i podróże w czasie. W trójce i w kolejnych historia rozwija się i pokazuje, że wszystkie te magiczne krainy to tak naprawdę fragmenty większego projektu kosmicznych istot zwanych starożytnymi. Starożytni to wysoko rozwinięta cywilizacja, która rozrzucała po galaktyce planety statki, żeby tworzyć nowe światy. Ich przeciwnikiem był tajemniczy Sheltem, zbuntowana sztuczna inteligencja, która próbowała zniszczyć te światy od środka. I nagle smoki, rycerze i magowie zaczynają być tylko wierzchnią warstwą. Pod spodem to wszystko jest częścią ogromnego konfliktu science fiction. Kulminacja tego motywu przyszła Might and Magic 6 i 8. Tam już otwarcie używamy laserów, kosmicznych pancerzy i technologii obcych. W jednej grze walczysz z demonami, a w następnej znajdujesz blaster albo komputer sterujący planetą. Ale o tym zaraz. I to właśnie było sedno Might and Magiców. Epickie fantasy łączyło się z science fiction. Podczas gdy Ultima Wizardy trzymały się głównie magii, John Van Kamen powiedział, a co jeżeli magia to tak naprawdę bardzo zaawansowany technologicznie aspekt. I to jest właśnie ten cudowny twist Might and Magiców, gdzie większość graczy na samym końcu dowiadywało się, że ten loch to tak naprawdę statek kosmiczny. Po sukcesie trójki w 1992 roku New World Computing wydało Might and Magic 4 Clouds of Zen. Gra działała na mocno ulepszonym silniku, oferując znacznie ładniejszą grafikę i większy świat. Po raz pierwszy drużyna mogła eksplorować bardziej spójne i szczegółowe lokacje, a historia koncentrowała się wokół ratowania świata Zen przed tyranem znanym jako Lord Zen. Już sama czwórka była świetną grą RPG, dużą, rozbudowaną i pełną sekretów, ale prawdziwa rewolucja miała dopiero nadejść. Rok później, w 1993 roku, pojawił się Might and Magic 5 Dark Side of Xena. To była kontynuacja fabularna Clouds of Zen. Tym razem drużyna trafiła na ciemną stronę tego samego świata. Mechanicznie gra była niemal identyczna, ale świat, zadania i przeciwnicy byli zupełnie nowi. Najważniejsze było jednak to, że czwórkę i piątkę było można połączyć. Razem tworzyły jedną gigantyczną produkcję o nazwie World of Zen. Gracz mógł swobodnie podróżować między obiema grami, a dopiero posiadając obie odkrywał pełne zakończenie fabuły. Dzięki temu World of Zen do dziś uznaje się za jedno z największych i najambitniejszych osiągnięć RPG lat 90. W 1998 roku wychodzi Might and Magic 6 The Mandate of Heaven. I był to moment, w którym seria zrobiła gigantyczny skok naprzód. Po klasycznych dungeon crawlerach 2D nagle dostaliśmy pełny świat 3D, ogromną swobodę i mieszankę fantasy z science fiction, jakiej nie miał nikt inny. Akcja dzieje się w krainie Enroth, gdzie królestwo atakują demony. Ty wcielasz się w drużynę bohaterów, którzy z początku są nikim, zwykłymi wieśniakami, a z czasem stają się prawdziwymi obrońcami świata. Brzmi standardowo? Jasne. Ale im dalej w fabule, tym bardziej odkrywasz, że za całym konfliktem stoją starożytni i rozbudowana sztuczna inteligencja Sheltem. No i nagle okazuje się, że te magiczne artefakty to tak naprawdę kosmiczna broń. Rozgrywka to był duży szok na tamte czasy. Ogromny, otwarty świat, do którego mogłeś pójść w dowolnej kolejności. Chcesz od razu polecić do innego miasta? Proszę bardzo. Tylko licz się z tym, że pierwsze smoki spalą cię na popiół. Walka była hybrydowa, mogłeś grać turowo jak w klasycznym RPG-u, albo przełączyć się na tryb czasu rzeczywistego i ciąć wszystko w biegu. To dawało ogromną elastyczność. System rozwoju postaci też był rewolucyjny. Każda klasa miała ścieżkę awansu, rycerz mógł zostać czempionem, mag arcymagiem, a kapłan arcykapłanem. Do tego setki czarów, tonę questów pobocznych i dziesiątki lochów do eksploracji. A najlepsze było to uczucie odkrywania sci-fi pod warstwą fantazy. Na początku walczysz z goblinami i bandytami, a potem bang. Znajdujesz blaster, pancerz energetyczny i walisz w demony laserami. To był ten twist, który wyróżniał Might and Magic na tle całej konkurencji. Gra odniosła ogromny sukces, sprzedała się świetnie i przyciągnęła masę nowych fanów, którzy nigdy nie grali w stare części. Dla wielu osób to właśnie od szóstki zaczyna się najlepszy okres serii. Rok po sukcesie szóstki New World Computing idzie za ciosem i wydaje Might and Magic 7 For Blood and Honor. I to nie był zwykły sequel. Była to gra, która wzięła najlepsze elementy z szóstki, dorzuciła masę nowości, a w tym coś, czego nie było nigdy wcześniej, czyli wybory moralne. Akcja przenosi nas do krainy Antagarith.
tej samej, w której toczy Heroes 3. I to jest właśnie genialne. Wydarzenia obu gier się łączą. Jeżeli grać w Heroesy, nagle odkrywasz, że to wszystko dzieje się w tym samym uniwersum. Magia, wojny, demony, a w tle cały wątek science fiction. Twoja drużyna to zwykli poszukiwacze przygód, którzy szybko wplątują się w wielką polityczną rozgrywkę. W pewnym momencie musisz zdecydować, opowiedzieć się po stronie światła czy ciemności. I to nie jest kosmetyczna decyzja. Wybór frakcji wpływał na fabułę, zadania, dostępne klasy postaci i nawet zakończenie gry. To dawało poczucie, że naprawdę kształtuje losy świata. Co do rozgrywki, dalej ten sam otwarty świat 3D, hybryda turowej i real-time walki, rozwój bohaterów i masa lochów do zwiedzania. Ale tu system awansów był jeszcze ciekawszy. Każda klasa miała 3 ścieżki rozwoju. Na przykład Paladyn mógł zostać krzyżowcem światła albo czarnym rycerzem ciemności. Do tego dodano nowe rasy. Oprócz ludzi mogłeś grać elfami, krasnoludami i goblinami. No i oczywiście nie zabrakło tutaj tych elementów science fiction. Eksplorując ruiny, mogłeś nagle zamiast miecza odkryć przedmiot, dzięki któremu paradowałeś z blasterem energetycznym. 7 była przez wielu uznawana za najlepszą część, bo balansowała gigantyczny świat i swobodę z dobrze napisaną fabułą i wyborami. No i klimat. Ciemniejszy, bardziej polityczny ton mieszał się z epickim motywem wojny starożytnych z Kriganami, czyli demonami z kosmosu. Dla fanów Heroes of Might and Magic 3 gra była prawdziwą gratką, bo wreszcie dało się poczuć, że te dwie serie to jeden spójny świat. Rok później, w 2000 roku, pojawia się Might and Magic 8 The Day of Destroyer. Tu zaczęły się pierwsze pęknięcia w formule. Gra działała na tym samym silniku co poprzedniczki, ale wniosła mniej nowości. Największą zmianą było to, że bohaterowie drużyny nie musieli być już klasycznymi ludźmi czy elfami. Dołączyć mogli m.in. minotaury, nekromanci czy smoki, co dawało zupełnie inne doświadczenia w walce. Fabularnie gra kręciła się wokół potężnych żywiołów, portali i zagrożenia, które mogło zniszczyć cały świat. Niestety, mimo ciekawych pomysłów, wielu graczy czuło, że to raczej dodatek do 7 niż pełnoprawna kontynuacja. I w końcu Might and Magic 9, wydane w 2002 roku przez Fridio, była ostatnią główną częścią serii i największym rozczarowaniem. Nowy silnik graficzny Liltech dawał większe możliwości, ale gra wyglądała topornie i pusto. Zabrakło dopracowania. Świat był biedniejszy, fabuła mniej epicka, a pełno w niej było błędów technicznych. Do tego Fridio, wydawca serii, chylił się ku upadkowi i zwyczajnie miał środków, by zrobić grę na poziomie. Fanów serii Might and Magic 9 jest tym samym, co dla fanów serii Heroesy 4. Produkcja, która miała być zupełnie nową rewolucją i nowym otworem, okazała się być już gwoździem do trumny. W tym czasie pojawiły się też różne spin-offy. Najważniejsze z nich to oczywiście Heroes of Might and Magic, strategia turowa, która stała się nawet bardziej popularna niż główna seria RPGów. Ale były też inne próby, np. Crusaders of Might and Magic, czyli akcja Third Person Perspective w stylu Tomb Raidera, czy Warriors of Might and Magic. Niestety większość z nich nie zdobyła uznania i szybko została zapomniana. O historii serii Heroes of Might and Magic znajdziecie już filmy na kanale, a jeśli pod tym filmem będzie 50 łapek w górę, przygotujemy dla Was film o innych spin-offach spod szyldu Might and Magic. A uwierzcie, trochę ich było. W 2003 roku firma Fridio ogłasza bankructwo. Prawa do marki Might and Magic przejmuje Ubisoft, który później wykorzystał je głównie do rozwijania serii Heroes, a także kilku nowszych RPGów jak Might and Magic X Legacy. Jednak klasyczna seria, ta stworzona przez John Van Keima, zatrzymała się na części 9. I tak kończy się złota era Might and Magic. Od ambitnego projektu jednego człowieka, aż po epickie wielowątkowe sagi fantasy i science fiction. Niestety, tak jak wiele serii z lat 90., skończyła się na ścianie finansowych problemów i braku pomysłu na nowe otwarcie. Ale spokojnie, jak już wspomnieliśmy, historia Might and Magic nie kończy się tutaj. W 2006 roku Ubisoft stwierdził: hej, zróbmy coś zupełnie innego z Might and Magic. I tak powstał Dark Messiah of Might and Magic. Za grę odpowiadało studio Arkane, czyli ekipa, która później zrobiła Dishonored. Tym razem nie było drużyny ani turówek, tylko czysta akcja z perspektywy pierwszej osoby. Wcielamy się w Zareta, młodego ucznia maga, który przypadkiem może być tytułowym mrocznym mesjaszem. Fabuła prosta, trochę wyborów i kilka zakończeń, ale tutaj nie o historię chodziło. Cały bajer to walka. Można było ciąć mieczem, walić zaklęciami, skradać się, ale najwięcej frajdy dawało jedno: kopniak. Nic nie cieszyło tak jak wrzucenie orka prosto na kolce, do ognia albo w przepaść. Silnik Source robił robotę. Fizyka otoczenia była genialna i każda walka mogła wyglądać inaczej. Gra zebrała mieszane opinie, fani chwalili walkę i klimat, recenzenci narzekali na liniowość i błędy. Był też multiplayer, ale szybko umarł. Mimo wszystko Dark Messiah jest do dziś wspominany jako unikalny, brutalny spin-off Might and Magic, totalnie inny od reszty serii. W 2014 roku Ubisoft postanawia skreślić markę Might and Magic i wydaje Might and Magic X Legacy
wyprodukowane przez studio Limbic Entertainment. Tym razem nie próbowano zrobić akcyjniaka, a produkcja miała wrócić do swoich korzeni. Akcja dzieje się w świecie Ashan, znanym z Heroes 5 i 6. Fabuła skupia się na konflikcie światła i ciemności, a całość utrzymana jest w oldschoolowym klimacie. Gra zebrała dobre odwinie od fanów klasycznych RPG, choć krytykowano ją za bugi, niski budżet i szybkie porzucenie przez Ubisoft. W 2021 roku wybuchła nawet drama, gdy wyłączono serwery DRM, sprawiło, że część graczy nie mogła już uruchomić gry. Ostatecznie Legacy okazało się zarówno hołdem dla korzeni serii, jak i jej pożegnaniem, bowiem to do dziś ostatnia część głównej linii Might and Magic. Tyle od nas. Jeśli dotarłeś do tego momentu, bardzo Ci dziękujemy za uwagę i zachęcamy do zostawienia łapki w górę i suba na kanale, abyśmy mogli docierać do coraz większej liczby osób i robić coraz lepsze filmy. Serdecznie dziękujemy z tego miejsca naszym wiernym wspierającym. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Również żegnam cieple. Na razie.